Kupiłem sobie zestaw 2 kamer do kombajnu, przynajmniej z myślą, że zamontuję sobie w kombajnie. Jako kamera cofania i druga kamera, nie wiem, może na silnik ją dam albo na rurę wysypu, a nie wiem, jeszcze pomyślę. Na pewno jedną potrzebuję z tyłu gdzieś do cofania, to jest bardzo przydatna rzecz. Dobra, jakaś tam krótka instrukcja jest, krótko opisane. A w środku w pudełku w sumie, no jak to kamera, jest jakiś uchwyt montażowy, tutaj pilot, śruby, monitor tu jest cały do montażu. Do tego są jeszcze 2 kamery. Kamera jest rzekomo z podczerwienią, ciekawe jak będzie się w nocy spisywać, ale to sobie przetestuję i oczywiście wrzucę tu do filmiku, byście też zobaczyli. I 2 razy po 15 metrów kabla. 15 metrów kabla, więc jest super, bo na kombajnie to na pewno nie zabraknie. Jak 15 metrów jest, to nawet zostanie w sumie. No i dobra, można się, że tak powiem, brać za montaż tego. Samo podłączenie wiązki tutaj zasilającej do wyświetlacza i do kamer to raczej nie jest duży problem. Tak naprawdę no, to jest cała wiązka. I tak, tutaj tą wtyczką wpinamy się do wyświetlacza. Wtyczek no nie da się pomylić, bo jest tak naprawdę każda inna przy poszczególnych komponentach. Jedynie do kamer są, no 2 takie same, ale to jest nawet opisane, które tu są kanały. No i plus tej kamery całego układu jest taki, że no nie ma osobnego zasilania do kamer. Wszystko idzie w sumie to 2 kablami tak naprawdę do 2 kamer. Nie trzeba jakoś osobno jeszcze ciągnąć zasilania. I tak, kolorystycznie nawet jest w sumie opisane, to nawet nie trzeba się kolorami sugerować. Tak, po kolei B+ to jest zasilanie stałe, ACC jest wzbudzenie, czyli na przykład po przekręceniu stacyjki ma się pojawić prąd tutaj na ACC i wtedy włącza się wyświetlacz. Back to jest w momencie, gdy chcemy przełączać ten wyświetlacz w tryb kamery cofania, czyli jak na przykład, nie wiem, w samochodzie możemy się tutaj podpiąć pod przykładowo zasilanie światła wstecznego. I wtedy pojawia się napięcie i wtedy włącza nam kamerę cofania, ten wyświetlacz. Ale że tutaj w maszynie no, nie ma takich cudów, no to ja to po prostu no, zostawiam, nie będę tego nawet używał, zaślepię. Więc zostają 3 kable do podłączenia, GND no to minus oczywiście, więc zostaje tylko B+ i ACC. Ja mam osobno pociągnięte zasilanie tutaj do radia, do kostek, więc się wepnę tutaj w całą linię. To mam osobno zrobione na przekaźniku, wepnę się tutaj i gdzieś tutaj sobie przeciągnę, żeby zamocować tutaj ten wyświetlacz. A w sumie to te 2 kable wepnę chyba w jedną linię, bo tak naprawdę no ja to mam zrobione tak, że dopiero po przekręceniu zapłonu wtedy mi się pojawia napięcie na radiu przez przekaźnik, więc wepnę sobie te 2 linie po prostu w zasilanie wychodzące z przekaźnika i minus tutaj do tego. No i w sumie cała filozofia. Tutaj nie ma żadnych większych komplikacji. Wyświetlacz już zamontowałem, jest już na miejscu. Kabelek tędy sobie wypuściłem tam między tą tapicerką, tym obiciem a ramą tutaj kabiny i w sumie no, przykręciłem wyświetlacz. Śmieszna sprawa, bo trafiłem tu akurat, znalazłem otwór, który pasuje w te 2 otwory, więc ktoś tu chyba coś przykręcał albo nie wiem, nie mam pojęcia. No generalnie wkręty dałem 2. Ten wykorzystałem już, który już tutaj był, właściwie go podmieniłem na inny i tutaj drugi wstawiłem do otworu, który tam znalazłem. Tutaj był problem, żeby tu minąć właśnie, bo tu nie wiem co tu jest z drugiej strony, jakieś wzmocnienie. No nie mam pojęcia, jest taka nierówność tutaj pod tą tapicerką, pod tym obiciem, więc musiałem go tam trochę głębiej schować, żeby to tutaj minąć. Ale to myślę, że nie jest problem. Dobrze się patrzy na to, przynajmniej jak się siedzi. I wygląda to tak po włączeniu zapłonu. Włącza się też wyświetlacz.
No jeszcze obrazu nie daję, no bo kamery jeszcze nie podpiąłem. Kamery muszę sobie dopiero zamontować. Wiązkę gdzieś tutaj pociągnąć, no bo tu mam wyjścia dwa. Że schowam sobie je tam za radiem. I gdzieś tutaj kabiną, czy tam kabiną gdzieś widziałem, tam już jest taki jeden otwór tam w rogu. To sobie wypuszczę na zewnątrz i gdzieś tutaj pewnie po słupku w dół polecę i przeciągnę kable do kamer. Aha, i jeszcze jedno. To w sumie nie jest taki super sposób montażu, no ale cóż, no wykorzystuję to, co już tutaj było. No i druga sprawa, to trzeba pamiętać, żeby sprawdzić, czy z drugiej strony nie ma jakichś elementów, żeby gdzieś jakiegoś zwarcia nie zrobić, czy nie uszkodzić czegoś. Zaglądałem tu pod tapicerkę, także tam jest miejsce przez otwory tutaj głośników. Tam jest miejsce i mogłem sobie tutaj na to pozwolić. Tu już dalej są elementy te muchawy całej. A tutaj to tak akurat jest taka szczelina na wkrętach, że może sobie tam sterczeć w drugą stronę. Tak wygląda sama kamera. Ma w sumie 18 diod. No jak zwał, tak zwał. Do podczerwieni. No i w sumie no nic specjalnego. Wygląda na w miarę szczelną, chociaż o tutaj to uszczelnienie to mi się totalnie nie podoba. Trzeba będzie to poprawić ewidentnie. Tutaj ktoś sobie nie dolał chyba, tak jak powinno być. O. No i druga sprawa, że ja ją chcę zamontować z tyłu na ścianie. O, na tym kołpaku wyrzutu słomy. W ten sposób. Co tu mi brakuje już regulacji. Także muszę sobie obrócić. O. Tak, rozkręcić ją całą, obrócić i przykręcić z powrotem i będę miał już zakres regulacji. Jak ją sobie przykręcę, to będzie odwrotnie względem tej pozycji, co teraz pokazuję i będzie cały zakres regulacji tutaj właśnie w dół. Będę mógł sobie nią przekręcać i można montować. Kamerę zamontowałem sobie o tutaj z tyłu. Zależało mi na tym, żeby ją właśnie tu zamontować, a nie u góry. No bo jak jakieś gałęzie będą czy coś, no to mogłoby ją uszkodzić, a tak to jest w miarę ochroniona. Muszę sobie tam jeszcze wtyczkę zaizolować w jakiś sposób. A może koszulką termokurczliwą wtyczkę od kamery, bo chyba nie jest hermetyczna z tego co widziałem, więc dla bezpieczeństwa sobie ją tam czymś zaizoluję. Wiązkę całą tutaj puściłem prawą stroną kombajnu, zszedłem sobie tam w miejsce, gdzie są puszczone kable, reszta kabli tutaj do świateł, do tyłu i do całej reszty do czujników i właśnie wzdłuż tamtej wiązki sobie poleciałem, puściłem kable pod chłodnicą, tak, pod chłodnicą w komorze silnika i tam wyszedłem sobie do kabiny z prawej strony obok akumulatora i tam już bez problemu się, że tak powiem, dostałem kablami. Obraz z kamery wygląda o tak. I szczerze mówiąc, jakość obrazu jest całkiem dobra. No, nie spodziewałem się aż takiej za takie pieniądze, bo tak naprawdę ta kamera, no cały zestaw w sumie 2 kamery i ten wyświetlacz to mnie kosztowało 400 zł. Także myślę, że to dobre pieniądze i w sumie jakość obrazu jest nawet bardzo dobra jak za te pieniądze. Myślałem, że będzie dużo gorzej, ale jest całkiem nieźle. Jeszcze mnie ciekawi, jak będzie po zmroku działać ta kamera, czy dobrze będzie widać w ciemności. Zaraz tutaj poczekam, aż zapadnie zmrok, będzie ciemno. Włączę i zobaczę. Nagram wam też i pokażę, jak to wygląda. Zrobiła się już noc i właśnie będę sprawdzał, jak to działa. O, proszę bardzo. No i bardzo ładnie widać. Myślałem, że nie będzie nic widać bez jakiegoś dodatkowego światła, ale bardzo ładnie. No. Także jest ok. Można powiedzieć, że jestem zadowolony z zakupu. Ale to jeszcze poczekam z tym zadowoleniem do jakiejś dłuższej pracy. Zobaczymy, ile podziała. A podczas koszenia kamera działa o tak. Bardzo ciężko złapać ostrość. Nie wiem, czy coś będzie widać, ale ja to wszystko elegancko widzę. Bardzo ładnie. Widać to, co się z tyłu za kombajnem dzieje.
takie, że czasami pod słońce jak się cofa, to wtedy faktycznie